Cześć, witam w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zwiedzimy sobie najciekawsze punkty w San Francisco. Zapraszam. Na początek wybierzemy się pod most Golden Gate. Mam nadzieję, że da radę go zobaczyć, bo jak to San Francisco, z jednej strony, jak widzicie, niebieskie niebo, a z drugiej, tam gdzie właśnie jest Golden Gate, są chmurki. Ale mamy nadzieję, że zanim tam dojedziemy, to te chmurki po prostu znikną. No, coraz bardziej niebieskie niebo się robi. Jeśli chodzi o poruszanie się po San Francisco, to polecam albo na nogach, natomiast jest tu dużo wzgórz. Jest to miasto położone na 40 wzgórzach, także trochę więcej niż w Rzymie. Także czasami może być to dosyć męczące. Natomiast bardzo dobrze jest tu rozwinięty transport publiczny i taki, powiedzmy, bilet jednodniowy na sam transport to jest $8. Natomiast polecam kupić bilet jednodniowy, który zawiera w sobie również nielimitowane przejazdy autobusami i cable car i on kosztuje $13. Jeśli chcecie kupić bilety, to możecie to zrobić bezpośrednio u kierowcy, wchodząc do autobusu, no ale tutaj kupicie raczej bilet tylko jednorazowy. Najlepiej jest skorzystać z aplikacji Muni i do niej link będzie pod tym filmem. Tam możecie kupić bilety jednodniowe, jednorazowe na sam transport, powiedzmy, autobusowy, bilet łączony, czyli autobusy plus cable car. Już jesteśmy pod Golden Gate. Musicie mi uwierzyć, że jesteśmy pod Golden Gate. Jak widzicie albo nie widzicie, powinien być ten most za mną. Jest, ale jest cały we mgle. Przed chwilą było słonecznie, przejechaliśmy dosłownie, nie wiem, może 8 minut tym autobusem, a już widok jest jaki jest. O, tam daleko widać Alcatraz. No i teraz trochę o samym moście. Budowano go 4 lata, między 1933 a 1937. W tamtym czasie był to najdłuższy most wiszący na świecie. Co ciekawe, przy budowie zginęło tylko 11 osób. I tak naprawdę to były 2 wypadki tylko. W jednym zginęła 1 osoba, a w drugim wypadku zaraz przed ukończeniem zginęło 10 osób. Powiedziałem tylko, ponieważ na tamte czasy no to wypadki zdarzały się dosyć często. Natomiast tutaj przy budowie zastosowano jakiś system nowatorskich siatek, czyli jak ktoś spadał, no to spadał na tą siatkę. Długość tego mostu to 2700 metrów. Przęsła oddalone są od siebie od mniej więcej 1280, a liny, które trzymają ten most, mają średnicę 93 cm i wyglądają mniej więcej tak. To jest moja dłoń dla porównania. Co roku most pokonuje około 40 milionów samochodów. Przejazd tym mostem kosztuje $9 i 25 centów w tym momencie. Zobaczcie, jak to wygląda tutaj. No i udało się podejść trochę bliżej jeszcze. Tam w oddali, mam nadzieję, widać Alcatraz. A tutaj Golden Gate w skrytych chmurach. Wyobraźcie sobie, że od momentu otwarcia tego mostu około 2000 samobójstw tutaj było. W najwyższym punkcie ten most jest około 75 metrów nad lustrem wody.
No i taki skok. Podczas takiego skoku rozpędzamy się do 120 km na godzinę. Uderzamy w lustro wody jak w beton. No i jeśli jakimś cudem przeżyjemy, to na pewno umrzemy z wychłodzenia i z powodu odniesionych ran. No i tu zaraz obok mostu jest takie strome zejście. Można sobie przyjść, posiedzieć. Kurczę, byłem tyle razy, ale tego wcześniej nie widziałem. Tutaj w ogóle w tej okolicy wcześniej była baza wojskowa. Z tego co rozumiem, to są pozostałości po tej bazie. Fajnie. Śmierdzi szczynami. Jeśli byście chcieli się przejść mostem, jest taka możliwość. Jest ścieżka dla pieszych od strony wschodniej, czyli od strony zatoki. Czyli od tej strony, co teraz widzicie. Jeśli się wybierzecie na spacer po moście, nawet jeśli jest ciepło, weźcie ze sobą jakąś kurtkę, bo tam podobno strasznie wieje. No, tutaj mamy pomnik pana Josepha Straussa, który był jednym z konstruktorów tego mostu. Dziwię się, że jest tylko on, bo dane historyczne podają, że była jeszcze druga osoba i był to pan, który się nazywał Irving Foster Morrow. Natomiast uhonorowany jest tylko pan Strauss. Ciekawe. Tu ciekawe jeszcze, czy to będzie widać dobrze na kamerze. Zależy jak się stanie. Pokazany jest inny rok z historii budowy mostu i to jak zmieniał się krajobraz. No i oczywiście obok mostu macie Welcome Center, czyli tak naprawdę sklep, gdzie możecie kupić sobie jakieś pamiątki. Zobaczmy jeszcze jak to wygląda w środku. Oh, how are you? Także jak zwykle w takich miejscach breloczki, pewnie jakieś magnesy, miniatury mostu, książki, ubrania, wszystko i nic. Jedną z ciekawostek tego sklepu jest to, że możecie obejrzeć tutaj film o tym, jak się ten most budował. Niestety nie ma głosu, ale jest obraz. No i znowu ciekawostka. Taksi. No i dostałem opierdziel. Wyszedłem na drogę. Od pana policjanta. A nie, to Bridge Patrol. No i tak właśnie wyglądał nie w pełnej krasie Golden Gate. My teraz udamy się na Fisherman's Wharf, czyli wybrzeże rybaków. I tam między innymi zjemy sobie nasz ulubiony clam chowder. Ale o tym będzie za chwilę. No, jesteśmy już w pobliżu Fisherman's Wharf. Przyjechaliśmy autobusem może z 15 minut i proszę, już jest słonecznie, ciepło, ładnie. Zobaczymy sobie San Francisco z troszeczkę innego punktu. Dotarliśmy na miejsce. Za mną w tle widać Alcatraz i parę słów o Fisherman's Wharf. Była to część miasta zdominowana głównie przez Włochów
Oni się tutaj osiedlali, oni tutaj przynieśli w zasadzie tak ze sobą rybołówstwo i dzięki nim do dziś tak naprawdę San Francisco słynie z kraba, który się nazywa, zapomniałem jak, a za chwilę tam sprawdzę. Krab się nazywa Dungeness, po polsku kieszeniec magister. No dobra, a co to jest ciekawego? Jeden z symboli znajduje się przede mną i to jest właśnie to. Oprócz tego zjecie tutaj smaczny clam chowder ze świeżych owoców morza, świeże rybki i to wszystko tutaj. A kawałek w tamtą stronę jest akwarium, oceanarium. Też warto je zobaczyć. Zobaczcie tam po prostu wszystkie stworzonka, które żyją tutaj w Zatoce bądź w wodach Pacyfiku Północnej Kalifornii. Również tutaj możecie przepłynąć się jednym z promów i wycieczki są różne, między innymi w stronę mostu Golden Gate i z powrotem. Z tego co pamiętam, jak płynąłem, to oprócz tego, że płyniecie pod Golden Gate, to w drodze powrotnej możecie okrążyć jeszcze Alcatraz. Są również wycieczki promem na samo Alcatraz, też polecam, bardzo fajna sprawa. My dzisiaj nie mamy w planie żadnego rejsu promem, ponieważ mamy tylko jeden dzień w San Francisco i tak naprawdę chcę Wam pokazać najciekawsze punkty, które w jeden dzień, powiedzmy, można zrobić. Jeszcze słów parę o historii San Francisco. Wyobraźcie sobie, że do 1989 roku w tym miejscu szła jeszcze dwupoziomowa autostrada. Jak widać, jej już tutaj nie ma. Nie ma jej od 1991 roku. A dlaczego jest te 2 lata różnicy? Mianowicie w 1989 roku miało tu miejsce jedno z 2, przynajmniej nam znanych obecnie, wielkich trzęsień ziemi w San Francisco. Około 7 w skali Richtera. No i właśnie wtedy ta autostrada tutaj się zawaliła. W 1991 roku sprzątnięto ją, do 1991 roku sprzątnięto ją całkowicie. No i ten teren zrewitalizowano. Dzięki temu mieszkańcy San Francisco, no i turyści przy okazji, mają dostęp do zatoki tak naprawdę. No, a my się teraz przejedziemy na karuzeli. Wstęp na nią to jest $18 plus tak za osobę dorosłą i dzieci. Dzieci poniżej 12 roku życia i seniorzy 65 plus 12 plus tax. Mam nadzieję, że będą jakieś fajne widoki stamtąd. I tutaj pan nam powiedział, że przejażdżka trwa od 8 do 10 minut. Karuzela robi 3 kółka, 4 jeśli się uśmiechamy. Czyli będą chyba tylko 3. Będziemy na wysokości około 45 metrów. Ciekawe, jakie będą widoki stamtąd.
Może nie najtaniej, ale za to jako tako. A tak na serio, bardzo fajne widoki tak na serio, bardzo fajne widoki tam z góry. Także polecam. Przejażdżka trwa między 8 a 10 minut. A my teraz musimy iść kupić coś do picia. Skończyła nam się woda. Także chwila przerwy w nagrywaniu. Where are the donations, baby? Where are they? There's nowhere to be seen because we don't need donations today. We've come to pour out the Spirit of God onto you because the Spirit of God is active and it is alive. The Bible says in the last day. Okay, jednym z powodów, dla którego dzisiaj jesteśmy w San Francisco, jest to, że chcieliśmy zjeść pyszny clam chowder i właśnie teraz pójdziemy sobie do jednej z tutejszych restauracji, jeśli można to nawet tak nazwać, bardziej budek, i tam zamówimy sobie tą pyszną zupę. Może jakąś rybkę jeszcze do tego, zaraz zobaczymy. Jestem pod znakiem Fisherman's Wharf w San Francisco, także to jest taki jeden z punktów orientacyjnych. I jeśli chcecie zjeść dobry clam chowder, dobre owoce morza, to właśnie tutaj, gdzieś w tej okolicy, polecam znaleźć sobie knajpkę i zamówić to, na co macie ochotę. Na pewno będzie świeże i cenowo też was nie zabije. Wybraliśmy tą knajpkę. Teraz wam pokażę menu. Że jeśli chcecie coś spróbować, to między, powiedzmy, 10 a $20. Myślę, że jak na tak turystyczne miejsce, tak dobre żarcie, to nie są to jakieś wygórowane ceny. Nasze zamówienie. Mamy 2 razy clam chowder, $13,99, raz crab chowder, chcemy spróbować, $15,99, fish and chips plus napiwek, całość $76.12. Zamówienie jest gotowe. Tu mamy crab chowder, tu mamy clam chowder, drugi clam chowder i fish and chips. Także życzę wszystkim smacznego. Oczywiście wszystkim bardzo smakuje. Clam chowder z tego wszystkiego jest najlepszy. Crab chowder taki, powiem szczerze, średni. W smaku, jakby to powiedzieć, ostro kwaśny. Ok, ale wolę clam chowder. My już jesteśmy po obiadku, wszyscy się najedli, naprawdę się najedli, a ja lubię dużo zjeść. Teraz plan jest taki, że idziemy na cable car, przejechać się i dojechać do Chinatown. Do samego Chinatown oczywiście się nie da, ale jest blisko przystanek, więc kawałek się z tego przystanku po prostu przejdziemy. Udało się dojść do jednej stacji końcowych cable car, czyli tramwaj linowy po polsku. Może trochę historii. One powstały w 1873 roku i zastąpiły wtedy tramwaje konne. Konie sobie nie radziły z podjazdami. Jak mówiłem wcześniej, miasto jest położone na około 40 wzgórzach. Są tu strome podjazdy, strome zjazdy, że dlatego właśnie między innymi zastąpiono je tymi cable car. Teraz co jeszcze ciekawego, to te tramwaje nie mają silnika. Porusza je system lin. Te liny znajdują się w jezdni i po prostu tramwaj się do nich przyczepia
i dzięki temu jedzie. No ale musi się też zatrzymać, tak? No więc stąd dwie osoby zawsze ten tramwaj prowadzą. Jest gościu, który nazywa się zaciskowy i on jak chce się zatrzymać, to musi zwolnić linę, odczepić tak jakby tramwaj od tej liny. I drugi gość, który jest konduktorem, on odpowiada z tyłu za hamulce. Komunikują się ze sobą systemem dzwonków. Mam nadzieję, że to się uda zobaczyć za chwilę, jak mam nadzieję wejdziemy i przejedziemy się tym tramwajem. Kolejka jest niemała. Dzisiaj jest sobota, także jest trochę turystów. I właśnie w zasadzie tylko turyści tymi tramwajami teraz jeżdżą. Swego czasu San Francisco miało 23 linie tramwajowe. Do czasów dzisiejszych pozostały 3. Są w tym momencie wagoniki, jak powiem, dwojakiego typu, starsze i nowsze. Te starsze wymagają tego, żeby na stacji końcowej po prostu odwrócić tramwaj. Nowsze są dwukierunkowe. No i tutaj właśnie taki przykład, gdzie dojeżdża tramwaj do stacji końcowej. No i żeby po prostu jechać dalej, trzeba go na tym czymś zawrócić. Teraz sobie zobaczymy, jak wygląda taki proces zawracania. To jest właśnie wagonik starego typu. Dwie osoby, tak jak mówiłem, kierujące. No i zawracamy. No, jesteśmy kolejni w kolejce. Zaraz ten tramwaj sobie ruszy. O, ten piękny czerwony, więc najszybszy, czeka na nas. No, jesteśmy już w wagoniku. Czekamy aż ruszy. Nie będę miał miejsce tutaj na samym przodzie. Jeszcze zanim ruszymy, to odnośnie tego, jak to działa, widzimy tutaj tory. Po środku tych torów jeszcze jest taki jakby rowek. I to właśnie tam cały czas przesuwają się liny, do których przyczepia się ten tramwaj. Dzięki temu się porusza. No i ruszyliśmy. Which one first? How many? How many? 2? I got 2 seat here. Wait a minute, guys. 2 seat here. You want to go over here? 2 seat here, sir. Have a seat. A, widoki nieziemskie tutaj są. Jak słychać, to właśnie tak się chłopaki porozumiewają.
Stromo, ale daje radę. Kolejny przystanek. No i taka to właśnie przejażdżka. Widoki są nieziemskie stąd. Ale myślę, że jeśli planujecie San Francisco, no to nie można ominąć cable cara. I dodatkowo, jeśli Wam się uda, to wbijajcie się na sam początek, tak jak ja się wbiłem. Bardzo fajne wrażenia z przejażdżki. No i widoki przy okazji. Okej, wysiedliśmy już z tramwaju. Super sprawa, polecam się przejechać. Teraz idziemy do Chinatown. Wszystkie znaki na niebie mówią, że jesteśmy w Chinatown. Taka ciekawostka, jeśli chodzi o Chinatown w San Francisco. To jest to największe skupisko Azjatów poza Azją na świecie. Większość osób mówi tutaj tylko w rodzimym języku, nie po angielsku. Milion, może przesadzam, ale bardzo dużo restauracji z tanim chińskim jedzeniem, do tego smacznym podobno, ale nie wiem, czy dam radę coś jeszcze wciągnąć po tym clam chowder. Miałem taką nadzieję, nie wiem, czy to się uda. Zobaczymy. No i widoki coraz ciekawsze zaczynają się robić. Rzeczywiście, na każdym rogu jakaś restauracja. Sklepiki z różnym badziewiem. Podobno można kupić tutaj też chińskie leki na wszystko i zioła. Wybory się zbliżają. Normalnie jakbym się przeniósł gdzieś indziej niż San Francisco.
wersji Bruce Lee. A tutaj jakaś impreza jest. No i okazuje się, że trafiliśmy na Autumn Moon Festival. Słuchaj, ludzi, nienawidzę tłumu. They look at me and like, oh, this guy's gonna fuck with it. All right, I think everyone's here for the dumpling eating contest. We had a big waiting list. First of all, we are going Dumpling to eating contest. just take a group picture first. Hey, our Maska first powiedziała, contestant is Michael że mają Perez. 300 Why are you pierogów. joining this No i contest? zaraz będą je jeść. 1, 2, 3. Stab it. Don't eat it properly. Yeah. Pour it in. Yeah. All right, Elaine. I think he's ready. You got more. You're halfway through. That's 8. All right. I think, yeah. Let's add another 2. Come on, throw it in. If he says stop, then raise your hand to stop if you feel like you're gonna gag or vomit. More. Yeah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. All right, next person. Okay, that's pretty good, Michael, for our first one. No How nie many? sądziłem, że wpadnę na festyn, gdzie będą zawody w jedzeniu pierogów. Dobra, lecimy dalej. A tu mamy miejscowego lekarza. Niektóre te stragany to tak trochę przypominają jak te u ruskich w Polsce w latach 90. Hi, Shaky. How's it going? I can tell you about that. I can't believe in all of the crowd.
Towarzystwo zgłodniało, więc korzystając z tego, że jesteśmy w Chinatown, pójdziemy coś zjeść tutaj miejscowego. Znaleźliśmy pierwszą lepszą restaurację, także zobaczymy, czy rzeczywiście tak dobre jedzenie jak opisane w przewodnikach. Na pewno nie jest drogo, w granicach $13 za posiłek, ale fajnie. Mam nadzieję, że tego smacznie. Sami lokalsi, także powinno być ok. Tak wygląda menu. Tak wygląda kaczuszka z ryżem. I kolejne danie, makaron z kurczakiem. Mam nadzieję, że będzie lepsze niż ta kaczka. Powiem szczerze, że po tym obiedzie w chińskiej knajpie jestem bardzo zawiedziony. Było to najgorsze chińskie żarcie, jakie kiedykolwiek jadłem. Pytanie, z czego to wynika? Jak zwróciliście uwagę, było tam pełno lokalsów i może to właśnie to jest powodem, że to żarcie jest robione tutaj pod takie smaki ichniejsze, że tak powiem. Ja zdecydowanie wolę chińską michę zrobioną w Polsce przez naszych rodzimych Wietnamczyków czy Chińczyków. Smakuje dużo lepiej. Tego tutaj po prostu nie dało się zjeść. Także nie polecam. Because I wouldn't even know how to prepare them. No powoli będziemy już zmierzać w kierunku naszego hotelu. Że dzisiaj była taka krótka wyprawa po najważniejszych, może nie najważniejszych, ale po ciekawych punktach po prostu. Oczywiście jeśli chodzi o San Francisco, to jeden dzień może być za mało, żeby zobaczyć wszystkie ciekawe miejsca. I tutaj bym raczej rezerwował sobie 2 dni, jeśli naprawdę chcecie dobrze zwiedzić to miasto. I to byłby koniec dnia pierwszego. Jutro wracamy do domu. Przed wyjazdem spróbujemy jeszcze przejechać Lombard Street, tą krętą uliczką. No i San Francisco, dzień drugi, krótki. Jedziemy jeszcze zobaczyć Presidio i Pałac Sztuk Pięknych. I będziemy wracać już do domu. Pogoda niestety się spieprzyła. Jest chłodno, pochmurno, wieje wiatr. Także trochę słabo. To połowa września dopiero. Jesteśmy już na terenach Presidio. Presidio to jest w ogóle rozległy teren wojskowy. I tutaj swoje umocnienia już w drugiej połowie XVIII wieku wybudowali Hiszpanie. Później oczywiście Amerykanie przejęli cały teren. Jeszcze podczas wojny secesyjnej tutaj też te umocnienia strzegły przed wejściem konfederatów, którzy tak naprawdę nigdy tutaj nie dotarli. Wojsko oddało to chyba gdzieś w latach 60. Teraz jest to rozległy park. Na szczęście nie ma tu deweloperki, także można przyjść sobie odpocząć. A ten budynek tutaj to jest Pałac Sztuk Pięknych. Teraz sobie przejdziemy tam troszeczkę bliżej. Szkoda, że pogoda się zepsuła. W ciągu słonecznego dnia jest naprawdę pięknie. Jest też dużo ludzi, którzy tutaj przychodzą sobie na opalanie, wygrzewanie się w słoneczku na kocyku. A dzisiaj chmury i wieje. Jeszcze małe sprostowanie. Armia przekazała dopiero te tereny
w 1994 roku. W ogóle jeszcze w drugiej części Presidio jest m.in. Muzeum Walta Disneya. Tylko uwaga, fajnie brzmi, wydawałoby się, że to jest atrakcja dla dzieci. Niekoniecznie, bardziej jest to muzeum dla dorosłych. Jest naprawdę pięknie tutaj, także polecam odwiedzić to miejsce. Tylko może jak uda Wam się trafić lepszą pogodę. Jak wieje, no to niestety nie jest przyjemnie. No i za mną Presidio i Pałac Sztuk Pięknych. Krótki i szybki spacer, bo naprawdę jest zimno. I idę jeszcze zobaczyć na chwilę na wybrzeże. Jesteśmy dosłownie obok. Pewnie też będzie nieprzyjemnie. Jesteśmy już prawie przy wybrzeżu. Jeszcze jedną rzeczą, która się rzuca w oczy w San Francisco, jest to, że mało jest tu ludzi otyłych, a ludzie po prostu o siebie tutaj dbają. No i właśnie tutaj taki przykład. To jest ścieżka, gdzie codziennie jest pełno ludzi, którzy uprawiają sport i po prostu biegają, jakiś jogging, jazda na rolkach, jazda na rowerze. Nie wiem, czy to stąd będzie widać, ale to jest właśnie San Francisco w pełnej krasie. Zobaczcie, u nas, w tym miejscu, w którym stoję, jest zimno i pochmurno, a tam kawałek dalej widać, że świeci słońce. No i jeszcze Golden Gate, który oczywiście jest w chmurach. Nie mamy szczęścia podczas tej wycieczki. I jeszcze na koniec tej wycieczki przejedziemy sobie przez Lombard Street, czyli tą krętą taką uliczkę, krętą w jednym miejscu oczywiście. Jedna z wielkich atrakcji San Francisco, że jedziemy, zaraz będziemy przejeżdżać. Wjeżdżamy. Jedna z atrakcji. Przeważnie jest tutaj korek, ale chyba ten miesiąc nie jest jakiś super turystyczny, chociaż ludzi jest dużo. Więc możemy się spokojnie przejechać. Tam na dole może widać nawet, jak ludzie sobie robią tutaj zdjęcia. Nawet nie tylko na dole, ale i tutaj na ulicy. Tata, apa itu sih kayak?
Dobra, jesteśmy na końcu, prawie. I jedziemy prosto, jak nas przepuszczą. No i to było na tyle z San Francisco. Starałem się pokazać Wam w tym filmie najważniejsze punkty. Oczywiście jakbym chciał pokazać wszystko, to myślę, że 2 dni w San Francisco byłoby mało. Natomiast te najważniejsze zostały pokryte. No, mieliśmy tutaj ograniczenia. Jedno to jest czasowe ograniczenie, niecałe 1,5 dnia na zwiedzanie. Drugie ograniczenie, ograniczenie, no to dzieci, z którymi nie wszędzie można pójść, no i z nimi trzeba robić sobie jednak przerwy co jakiś czas. No, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące San Francisco, piszcie śmiało w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. A jeśli film Wam się podobał, zostawcie lajka. I dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, cześć!